Witamy wszystkich. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Będziemy płynąć na wyspę Giftun, na plażę Orange Bay, ale nie z fakultatywnych wycieczek z biura podróży TUI, tylko znaleźliśmy polskie biuro tutaj w Egipcie na miejscu i koszt takiej wycieczki to $18 za osobę, także zapraszamy do oglądania. A my teraz czekamy na naszego kierowcę, który zabierze nas na statek. Kierowca przyjechał po nas punktualnie, a cały dojazd zajął nam około 40 minut, ponieważ odbieraliśmy ludzi z innych hoteli. Właśnie wysiedliśmy i idziemy do portu z kolejnym panem, który nas prowadzi. Do molo, gdzie zacumowane były statki, prowadziła wąska alejka przez hotelową plażę. Nasza grupa składała się z 8 dorosłych osób i 2 dzieci. Natomiast na statku czekało jeszcze kilka osób. Już przy wejściu na statek przywitali nas bardzo mili panowie, którzy opiekowali się nami podczas całego rejsu. Przed wejściem na statek musieliśmy zdjąć buty i zostawić je w szafce na dole. Po wejściu na górny pokład już od początku towarzyszyły nam piękne widoki i fantastyczna atmosfera. Zanim wypłynęliśmy, minęło sporo czasu, ponieważ kilka statków ruszało razem z portu. Dodatkowo przed wypłynięciem mieliśmy małe spotkanie informacyjne z opiekunem, który tłumaczył, jakie czekają na nas dziś atrakcje i w jakiej kolejności będą się one odbywały. Jak samopoczucie? Tuż po odpłynięciu od portu mieliśmy pierwszą atrakcję, a mianowicie możliwość pływania na bananie i na kanapie. Ja osobiście z tego nie korzystałam, a Bartek skusił się tylko na rundkę na bananie. Niestety okazało się, że ta atrakcja trwała bardzo krótko, a banan po odpłynięciu od statku zrobił bardzo małe kółko i wrócił z powrotem na statek. Mimo to uważamy, że jest to ciekawe doświadczenie, a kolejną opcją było pływanie na kanapie. My osobiście z tego nie korzystaliśmy. Gdy wszyscy chętni skorzystali z tych atrakcji, mogliśmy ruszyć dalej w rejs. Podczas rejsu trzeba zwrócić uwagę, że do statku podpływają tak zwani piraci, a kapitan wpuszcza ich na pokład. Są to osoby, które po wejściu na statek oferują nam różne towary, typu chipsy, cola, piwo, woda, przekąski, za które musimy dodatkowo zapłacić. Wiele osób o tym nie wie i sądzi, że oferowane im towary są w cenie wycieczki, a dopiero później okazuje się, że był to pływający supermarket i za wszystko, co weźmiemy od nich, musimy zapłacić. Natomiast w cenie wycieczki mamy kolejną atrakcję, czyli snurkowanie. Osoby umiejące dobrze pływać mogły od razu wskoczyć do wody. Natomiast ja miałam obawy, ponieważ niezbyt dobrze pływam, wręcz daleko mi od dobrych umiejętności w tej dziedzinie. I niewiele brakowało, żebym zrezygnowała, ale pan, który towarzyszył nam podczas rejsu, przekonał mnie, żebym jednak spróbowała. Dostałam kamizelkę oraz koło ratunkowe, którym mogłam się asekurować wraz z innymi osobami, które nie umiały pływać. Dodatkowo, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, cały czas towarzyszył nam opiekun. Oczywiście, jeśli ktoś nie miał swojej maski do snurkowania, to na statku mogliśmy za darmo pożyczyć taki sprzęt. Wszystkie maski były umyte i przygotowane do użytku. Osobiście bardzo się cieszę, że trafiliśmy na rejs, gdzie panowie nie byli tam z obowiązku, a z wielkim zaangażowaniem dbali o turystów i o to, abyśmy czuli się jak najbardziej komfortowo. Dzięki nim nie zrezygnowałam i mogłam zobaczyć piękną rafę, która robiła ogromne wrażenie. Kotek, jak wrażenia? Co widziałeś? Piękną rafę.
Kolejnym etapem był lunch, gdzie dostaliśmy pyszne jedzenie, m.in. koftę, czyli szaszłyk z mięsa mielonego, nuggetsy, makaron w sosie pomidorowym oraz warzywa, a do tego napoje. A po krótkim odpoczynku mogliśmy drugi raz wskoczyć do wody i snurkować. Po aktywnych atrakcjach nadszedł czas na relaks. W ofercie naszej wycieczki był również rejs na piękną plażę na wyspie Gifton. Większość turystów chciała płynąć na Orange Bay, ale znaleźli się również zwolennicy plaży Paradise. W związku z tym zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Osoby, które wybrały Orange Bay, musiały zabrać swoje najpotrzebniejsze rzeczy i przenieść się na małą łódź, która po nas podpłynęła, i to właśnie nią mogliśmy dostać się na plażę. Natomiast statek z pozostałymi osobami popłynął na Paradise. China, أيامنا سوداء. أيامنا سوداء. سويسرا هذا الشرف ذيك. Po przesiadce na mały kuter właśnie dopłynęliśmy do Orange Bay, na piękną plażę, gdzie jest cudowna woda. Będziemy mieć tu około 2 godzin czasu dla siebie. Idziemy się opalać i pływać. Orange Bay to oszałamiająca naturalna zatoka na ekologicznej chronionej wyspie Gifton. Wyspa otoczona jest rafami koralowymi wraz z białymi, piaszczystymi plażami oraz płytkim, krystalicznie czystym turkusowym morzem. Tuż przy brzegu, w płytkiej wodzie, znajduje się huśtawka, na której można zrobić fantastyczne zdjęcia, oraz stoliki z krzesełkami. Na teren plaży wchodzimy całą grupą i możemy tu spędzić 2 godziny. Na terenie Orange Bay znajduje się kilka lokali gastronomicznych i barów. Na samym początku, tuż za ogromnym napisem, możemy wejść po schodach i podziwiać widoki z góry. Trzeba przyznać, że robią ogromne wrażenie. Wyspa Gifton jest to bezludna wyspa, która przyciąga wielu turystów, chociaż uważam osobiście, że podczas naszego pobytu nie było tłumów i ilość osób na plaży nie była zbyt duża. Wzdłuż plaży, obok barów, znajdują się boksy z pufami, gdzie można schronić się w cieniu i zrelaksować. Nasz przewodnik, opiekun, prowadzi naszą grupę do przydzielonego dla nas boksu, który znajduje się na samym końcu. Przy naszym boksie znajduje się mały bar, zrobiony z pustych butelek, co daje mu naprawdę ciekawy efekt. Od razu na wejściu wita nas bardzo miły kelner, który informuje, że jest do naszej dyspozycji podczas pobytu tutaj. W boksie jest duży wybór poduszek, więc przy tak małej grupie jak nasza nie ma problemu ze znalezieniem wolnego miejsca dla siebie. Teraz pozostało nam tylko cieszyć się tym miejscem i relaksować.
Zarówno na plaży, jak również w wodzie znajdują się specjalne huśtawki oraz dodatkowo w wodzie jest także hamak. Podczas całej wycieczki towarzyszył nam fotograf, który robił zdjęcia podczas wszystkich atrakcji, jak również nagrywał film. Dodatkowo podczas pobytu na plaży można było sobie zrobić sesję zdjęciową. Każdy może spędzić tu czas w dowolny sposób. Na plaży z drinkiem w ręku, na huśtawce lub podczas kąpieli w morzu. W tym miejscu każda forma relaksu jest dobra. Spędziliśmy tutaj na plaży 2 godzinki, teraz się powoli zbieramy i będziemy wracali łodzią na statek i później statkiem do portu i już do hotelu. Cały ten czas, jaki spędziliśmy tutaj, no to było od godziny 8 rano, kiedy wyjechaliśmy i wrócimy na około 17:30 z powrotem do hotelu. I jeżeli chodzi jeszcze o cenę zdjęć, które tutaj mieliśmy fotografa, no to pan nam powiedział, że ma dla nas specjalną cenę i dostaniemy za $25 sesję zdjęciową na plaży, plus z banana zdjęcia, ze statku i cały taki komplet zdjęć za $25. I jeżeli tutaj jeszcze w tych barach, no to cena piwa to $7 lub $6 za 0,3 buteleczkę. A my teraz się musimy już zbierać. Zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!